Bum, 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 bum! Bam, 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 bam. Tak. Witamy na kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest Łukasz Żeligowski. i dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych tematach związanych ze światem krypto, a także o nowościach na Kandze. Tak, przypominam, że nagrywamy w czwartek, wy to oglądacie w sobotę, więc dużo może się zdarzyć, ale mam nadzieję, że tematy, które poruszymy, będą dalej aktualne. Tak jest. Łukaszu, no to słyszałem o Binance'ie, że mają jakieś problemy z fiatami. Nie lubimy mówić bezpośrednio o naszej konkurencji, staramy się tego unikać, ale faktycznie nie da się ukryć, że Binance ma coraz trudniej. Wczoraj, czyli w środę, została rozesłana informacja, że prawdopodobnie koniec z wpłatami w strefie euro, z transferami SEPA, bo firma, która obsługuje Binance'a, czyli PaySafe, wypowiedziała umowę i od 23 czy 4 września przestanie obsługiwać te płatności. Muszę powiedzieć, przykro mi. Naprawdę uważam, że to jest niewłaściwe, natomiast faktycznie widać, że Binance ma coraz więcej problemów, co mnie troszeczkę dziwi, bo mamy Mikę, wchodzi Mika, wiadomo jakie będą regulacje, no i myślę, że warto zamiast wypowiadać czy zabraniać działać Binance'owi w kolejnych krajach. Przypomnę, najpierw to była Holandia, teraz wiemy, że Dania, Francja, Niemcy, to jest moim zdaniem też duży news, odmówiły Binance'owi wydania licencji na obsługę portfeli kastodialnych, czyli tych, że Binance będzie obsługiwał portfele swoich klientów. No to jest, myślę, niewłaściwy kierunek. Spychamy całą gałąź gospodarki, bo tak już należy mówić o krypto, spychamy do podziemia i to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Może zabawmy się tutaj w teorie spiskowe. Czy myślisz, że to nie jest spowodowane tym, że banki chcą mieć w przyszłości monopol na bramkę kryptofiat? Jest to możliwe. Myślę, że banki czują oddech na plecach, patrzą pewnie dokładnie na to, co się dzieje choćby w Stanach Zjednoczonych. Jestem przekonany, że wprowadzenie stablecoinów do takiej powszechnej świadomości spowoduje, że sporo osób przerzuci się na te stablecoiny, no i w ten sposób rządy i banki, instytucje finansowe stracą całkiem spore pieniądze. To chodzi o banki, a rządy stracą kontrolę nad tym, jak ludzie wydają te pieniądze. I to na pewno niektórych boli. No, z jednej strony banki próbują przejąć taki mój domysł, próbują przejąć tą bramkę kryptofiat, ale z drugiej strony mamy na przykład taki bank jak HSBC, który otwiera ETF-a na Bitcoina i Ethereum. Tak, bodajże w Hongkongu dostali pozwolenie. To jest dobra wiadomość. Zaczyna wyglądać na to, że świat polaryzuje się wokół tego tematu. Z jednej strony mamy cały czas odmowy SEC-u na wydanie tego typu pozwolenia w Stanach Zjednoczonych. Ponad 30 wniosków było odrzuconych. Natomiast w Hongkongu jak najbardziej szeroko otworzono drzwi. Ja to zwrócę uwagę, że jeden Departament Skarbu australijski zwrócił uwagę, że spychanie czy dążenie do takiego debankingu w świecie krypto spowoduje właśnie to, że powstanie jakiś podziemny rynek i to na pewno nie jest niczyją chęcią. Mogę powiedzieć, że nam nie zależy na tym, żeby mieć je problemy. Bardzo chętnie spełnimy wszelkie regulacje, musimy wiedzieć tylko jakie, a z drugiej strony nie zależy nam zupełnie na tym, żeby to było jakoś nie wiem, undergroundowo, nie? Jakiś podziemny rynek, to nie jest to, na czym nam zależy. No tym bardziej, że podziemne, jak powiedziałeś, takie niepewne sytuacje związane z rynkiem kryptowalut powodują to, że coraz więcej osób traci pieniądze przez jakieś skamy, phishingi, tego typu rzeczy. Dokładnie. To spychanie ludzi z krypto do podziemia to właśnie powoduje, że ci, którzy chcą oszukać ludzi, to oni dalej działają tak jak mogli, natomiast ci, co chcą działać legalnie, są spychani właśnie do tego świata i zaczynają być zrównani w swoich metodach, a nawet są, można powiedzieć, bardziej naznaczeni, mają więcej problemów, bo starają się spełnić te regulacje, no i dzięki temu taki przeciętny Kowalski
prędzej usłyszy od jakiegoś skamera o tym, że może kupić bitcoina, niż od takiego legalnie Tak. działającego biznesu, który nie jest nastawiony na 3 minuty życia, czy tam 3 dni, żeby tylko zgarnąć jak najwięcej Tak. pieniędzy, ale naprawdę chcemy zbudować biznes. No właśnie, czytałem jeszcze dzisiaj taki raport przed naszym spotkaniem, że w 2022 roku y, 7 miliardów dolarów, 7,4 miliarda dolarów zostało wysłane do projektów, które były typowo skamerskimi projektami typu Ponzi scheme No, w świecie kryptowalut, a wszystkich środków, które zostały zdeponowane na kontach no, takich fraudowych, które służyły do jakichś przekrętów, do malwersacji finansowych, to było ponad 9 miliardów dolarów. I to w okresie, kiedy mieliśmy kryptozimę, tak? no Czyli właśnie. 2022 rok to był okres, kiedy praktycznie nic się nie działo. I już te 9 miliardów dolarów ludzi. Tak, no to pokazuje, jak zastanawiająca jest polityka władz i regulatorów, że oni w swoim tym dążeniu do tego, żeby chronić konsumenta, w ogóle nie odnoszą sukcesu, Tak. a jedynym pomysłem na to, że no, przegrywają tą walkę, to jest jeszcze bardziej iść w tym kierunku, w którym szli do tej pory. Nie? Takie zupełnie niezrozumiałe. Ja czytam książkę, mówiłem o tym w kwadransie, już kończę, książkę o e, Coin One, nie OneCoin, przepraszam, OneCoin i twórczyni tej waluty, czy kobiety, która stała za tą walutą, była największą promotorką, Tak. Róża Ignatowa, to taka Bułgarko-Niemka, doktor prawa zresztą. No to muszę, jak czytam tą książkę, to jestem przerażony tym, co tam się działo i na co pozwalano, a w tym samym czasie wiele takich biznesów, które były w pełni legalne, spotkały się z wielkim takim ostracyzmem, z wielką takim przeciwdziałaniem i próbą hamowania działania. A tu proszę bardzo, OneCoin ściągał. No, To w ogóle ten OneCoin już nie istnieje. To się... nie, oczywiście, że nie, Tak. to upadło. Jeszcze parę stron mi zostało, jestem już na samej końcówce, ale zaciekawiło mnie porównanie do największych schematów Ponziego, do największych piramid finansowych. To największa pod kątem wolumenu piramida finansowa to była piramida Madoffa. Tak, Berniego Madoffa. zdecydowanie. Tam wartość środków, która została przekazana jemu, to było 30 miliardów dolarów. Także całkiem potężna Spore. kwota. Natomiast jest coś takiego, jeszcze taka miara, która mówi o tym, że ile osoby, które zainwestowały, ile spodziewały się otrzymać, jaką wartość tych aktywów miały w momencie, gdy tam to wszystko Tak. grupnęło. I to było raptem 65 miliardów, czyli tylko 2,5 raza więcej niż wpłacono. Nie chcę mówić, że to był uczciwy biznes, ale powiedzmy nie było tutaj jakiegoś czegoś strasznego. Jeśli chodzi o OneCoina, nie chcę w tej chwili skłamać, ale ta kwota to jest około 20 miliardów dolarów. Tyle wpłacono na te pakiety inwestycyjne w OneCoina. Natomiast zatrważająca jest wartość tych coinów. Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnią cenę, w jakiej OneCoin był notowany, i ilość tych coinów, które zostały wypuszczone, i tutaj mówimy o ponad 120 miliardach dolarów wartości tych coinów. Także wow. No Przebiła Madoffa, choćby w jednym z parametrów. No właśnie, a wracając do tego on-rampingu, no bo tak to się nazywa, Tak. ten moment przejścia z fiatów, czyli z waluty takiej klasycznej, typu euro, złotówka, dolar do krypto. Emitowanej przez banki centralne. Emitowanej przez banki centralne i z powrotem, czyli z krypto do tych fiatów, no to faktycznie widzimy, że jest coraz trudniej. Pojawia się bardzo wiele, nawet nie tyle regulacji, ile po prostu chyba braku zrozumienia z jednej strony, ze strony urzędników, a z drugiej strony chyba chęci po prostu zatrzymania tego, tak żeby no jakoś powstrzymać. No to chyba jedyny sposób, w jaki oni mogą to jakokolwiek kontrolować, W tej tak? chwili Bo żadnego wpływu na blockchain nie mają. zdecydowanie nie mają i myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, żeby subskrybować, lajkować, skomentować, udostępnić i dzwoneczek. Wtedy na pewno wszystko Wam wpadnie w oko to, co będziemy publikować. Tak, a druga rzecz, i w sumie to jest to nawiązanie do tematu, to jest to, że my w Kandze staramy się znaleźć jakieś rozwiązania na to, żeby właśnie uniknąć takiego
centralnego punktu awarii, czyli tak to w informatyce nazywamy, czyli tego punktu, że jak on padnie, to może być problem w bardzo wielu miejscach. Jeżeli Binance traci możliwość otrzymywania przelewów bankowych, no to traci możliwość zasilania kont giełdowych, no i Tak. to jest jakiś poważny problem. My postanowiliśmy tutaj pójść w kierunku budowania tego blockchaina ludzi, czyli ta decentralizacja Tak. 2.0 i wprowadzenie między innymi bardzo wielu różnych usług związanych z krypto, które są świadczone nie przez nas jako giełdę, ale które umożliwiają Wam wszystkim świadczenie takich usług innym osobom. I to zarówno w formie biznesu, całkiem legalnie, zgodnie z przepisami prawa, ale również prywatnie, nie na zasadach biznesu, Tak. tylko na zasadzie jakichś tam jednorazowych sytuacji. Wtedy trochę inne też regulacje obowiązują takie osoby. No ale staramy się, mamy Kanga Sellback, mamy Kanga Loan, mamy Kanga Pay, a teraz wchodzi nasza nowa usługa i to będzie już w ciągu najbliższego tygodnia. Pierwsze testy uruchomieniowe nastąpią. Osoby, które będą zainteresowane tym, żeby być częścią tej startowej grupy osób świadczących te usługi, to zapraszam do kontaktu z supportem. Mówimy o usłudze? Kanga Peer-to-Peer, czyli P2P. Tak jest. Jest to, można powiedzieć, w pewien sposób rewolucyjne i nierewolucyjne rozwiązanie, no bo ono mówi, każdy człowiek może sprzedać krypto za złotówki albo kupić krypto za złotówki. W naszym wypadku mówimy tutaj konkretnie o stablecoinie, o jednym rodzaju kryptowaluty. No i powiedzieliśmy, OK, my możemy mieć taką centralną firmę, która będzie to robiła i tak to w tej chwili działa. Natomiast o wiele przyjemniej byłoby udostępnić każdemu członkowi Kanga Społeczności. Family, tak, społeczności Tak. Kangi, może dać nie tylko zarabianie, bo tu pojawia się oczywiście element jakiegoś tam zarobku, ale również świadczenia usług i bycia częścią tego naszego blockchaina, bycia nodem blockchaina Kangi, blockchaina ludzi. Przypomnę, o co chodzi. Jeżeli ja chcę kupić w tej chwili na przykład 1000 omega złotówek, no to muszę się udać na przykład do firmy GoCash i tam przy pomocy przelewu z jakiegoś banku dokonać zakupu tych kryptowalut. Pozytywy są takie, że oczywiście dostaję rachunek, to jest wszystko legalne, dostaję te środki, to jest pewne, że dostanę to wszystko na konto. Wada tego jest taka, no, że niestety przelewy idą. Idą czasami 1, czasami 2 dni, a no nie ukrywajmy, nierzadko zależy nam na tym, żeby otrzymać te środki tu i teraz. Więc w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie kogoś, kto chciałby mi sprzedać te megazłotówki, spotkać się fizycznie. Przypomnę, to jest usługa na przykład związana z Kanga Locals albo z Kanga kantorami, gdzie ja daję gotówkę, Kamil dajesz mi omega złotówki, mamy to zrobione w kilka sekund, no ale nie zawsze mam gotówkę, no i nie zawsze jesteś pod ręką. Tak jest. To tak czasem bywa, ja mogę być w domu, mogę być w podróży, chcę teraz kupić 1000 omega złotówek. A nie każdy zawsze chce iść się spotkać też. Na przykład, nie? To też tak może być. No więc rozwiązanie idealne by było, jakbym mógł wysłać do Kamila przelew. Najlepiej jakby Kamil miał w tym samym banku konto co ja, wtedy ten przelew jest natychmiastowy i Kamil jak widzi, że dostał 1000 zł, uproszczenie mówiąc, no to może wysłać mi na konto 1000 omega złotówek. Oczywiście to możemy zrobić, jak ufam Kamilowi, znam Kamila, więc mogę coś tego typu operacje zrobić. To jest legalna operacja, ona nie jest przestępstwem, to jest jak najbardziej w Polsce legalne. No i kurczę, no ale po pierwsze, nie zawsze znam takich Kamilów. Kamil może być zajęty, a co więcej, może się okazać, że Kamil ma konto w innym banku i też będę czekał 2-3 dni. Tak. Mówimy, OK, to my wprowadzamy taką usługę, taką platformę, która umożliwia, takie narzędzie, które umożliwia mi zgłoszenie, że hej, chcę kupić 1000 omega złotówek, mam konto w tym i tym banku. Czy ktoś chciałby mi w tym pomóc? No i ta informacja jest rozsyłana do naszych operatorów, czyli do tych osób, które przystępują do Kanga Peer-to-Peer jako operatorzy i oni mówią ktoś tam dostanie taką informację, że ja właśnie chcę coś takiego kupić, ktoś właśnie siedzi przed komputerem, mówi, to ja to mogę zrobić, nie? Klika to, ja to zrobię. Taki Uber. Tak.
klika, to ja to, no tak, no, Uber dla krypto. Uber dla krypto, to ja to mogę zrobić, nie? I wtedy ja dostaję informację, ok, tu proszę przelać środki na takie i takie konto, tu są dane, imię, nazwisko, dane do przelewu. Ja wysyłam ten przelew. Osoba, która odbiera, patrzy, czy dostała przelew od tej osoby, Tak. od której powinna dostać, czyli tutaj wymogi związane z pewnym KYC występują, no musimy to weryfikować. No ale jeżeli dostanie ten przelew, a przelew wewnątrz banku idzie zwykle parę sekund, Tak. no to może mi natychmiast wysłać te omega złotówki. Kanga tutaj bierze na siebie pewną, czy to narzędzie, które stworzyliśmy, umożliwia przede wszystkim jakoś szybkie przekazywanie informacji tym osobom, którzy są operatorami, umożliwia dostarczanie mi informacji, gdzie mam zrobić przelew oraz gwarantuje mi, że ten, który mi sprzedaje te omega złotówki, jeżeli ja mu wyślę ten 1000 zł, to my wiemy, że on na pewno ma te omega złotówki i on nic z nimi nie zrobi, bo my mu je zablokowaliśmy w momencie, gdy on powiedział, że on wykona tą operację. Więc jest to, powiedzmy, na tyle bezpieczne, na ile możemy. Oczywiście dodatkowo my wiemy, mamy przeprowadzone pełne KYC każdego operatora, wiemy, kto to jest i możemy w pewien sposób gwarantować uczciwość dokonanej operacji. Rewolucyjna usługa, każdy może w niej być, każdy może, jak będzie miał akurat wolne, tym się zająć, no bo to nie jest długa operacja, ona zajmuje powiedzmy 5 minut, tak? Muszę się zalogować na swoje konto bankowe, zobaczyć, czy dostałem przelew, klikam w Kandze, potwierdzam, dostałem przelew, koniec. I to jest cała moja operacja, no i mogę dzięki temu zarobić sobie na przykład, nie wiem, 2% tej kwoty, którą otrzymałem, tak? Czyli ja wysłałem 1000 zł, a dostałem na koniec nie 1000 omega złotówek, tylko 998. Jestem szczęśliwy, Tak. bo było natychmiast. Teraz, jeżeli chcę zarobić razy 2, razy 5, razy 10, no to te 2-3% prowizji mnie nie powinno za bardzo I zaboleć. wtedy nie ma tego styku kryptofiat. Tak, no dokładnie, bo ta operacja jest wykonywana pomiędzy dwoma fizycznymi osobami. I tutaj jakby nie mówimy, że to jest coś takiego, na czym osoba świadcząca, ten operator, to zwykle nie musi być osoba, która chce na tym zarobić, tylko to też może być po prostu ktoś, kto stwierdza, hej, ja mam do sprzedania trochę omega złotówek, nie spieszy mi się, mogę to zrobić, iść do kantoru, zrobić operację gotówkową, ale mam taką wolę, chęć pomocy innym. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić, to proszę bardzo, no ja chcę sprzedać 10 000 omega złotówek, ciężko mi znaleźć kogoś, kto kupi jednorazowo, ale tak 10 operacji po 1000, czemu nie? Dokładnie. Ten zarobek, który mam dodatkowo, no to jest tylko jakaś wisienka No to na torcie. i rozumiem, że to będą inne jeszcze kryptowaluty oprócz naszych omega stablecoin. Na samym początku startujemy tylko z omegami, tylko Okej. ze stablecoinami. To jest ze względu na prostotę rozliczeń. Tak? Wysyłam euro, dostaję omega euro. Jeżeli wysyłam dolary, dostaję omega dolary. Wysyłam funty, dostaję omega funty. Złotówki tak samo. No i w drugą stronę też, nie? Czyli ja mogę wysłać komuś omega złotówki i czekam i podaję dane konta bankowego, na których chcę otrzymać przelew. No i czekam aż jak dostanę przelew, no to wtedy potwierdzam. Wtedy te moje omega złotówki są przekazywane operatorowi. Proste, przyjemne. Ze strony operatora minimalny wysiłek, z mojej strony minimalny wysiłek, wszystko dzieje się automatycznie, no jak w Uberze. Taka pierwotna idea Ubera, masz samochód, akurat może siedzisz sobie w McDonaldzie i mógłbyś Wszystko kogoś gdzieś tworzy, podwieźć. Nie? No, czemu nie? Tak. Nie? Jeszcze jedzie w tą samą stronę co ty, to już jest w ogóle idealnie. Dlatego warto subskrybować i wciskać dzwoneczek, bo właśnie takie informacje usłyszeliście po raz pierwszy. Tak, to ten szczegółowy opis działania tej platformy to upubliczniamy po raz pierwszy. Natomiast mieliśmy przyjemność prezentować go podczas ostatniej konferencji i ta konferencja w zeszłym weekend miała miejsce, gdzie faktycznie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i to właśnie mówię, nawet nie chodzi o ten aspekt związany z zarabianiem, tylko po prostu, tak jak wiele osób, szczególnie w tej początkowej fazie rozwoju Bitcoina, stawiało nody bitcoinowe nie dlatego, że chciało coś na tym zarobić, oni płacili za te komputery, ale w ten sposób chcieli wspierać Uczestniczyć w tej w rewolucji. tej rewolucji. Tutaj tak samo każdy, kto będzie chciał być operatorem, nie jest zobowiązany do tego, żeby dokonywać tych transakcji, dokonuje je wtedy, kiedy jest mu wygodnie, a powiedzmy wspiera w ten sposób adopcję krypto, może pomaga komuś innemu w tym, żeby właśnie wejść do świata krypto w taki szybki, prosty
prosty sposób. No i dla nas to jest bardzo istotne. W pewnym momencie można powiedzieć, że odsuwa, czy likwidujemy ten single point of failure, czyli ten pojedynczy punkt awarii, bo mamy to bardzo mocno rozproszone. Ok, nawet jeżeli ktoś z jakiegoś powodu przyczepi się do jakiejś pojedynczej transakcji, no to nie przyczepi się do 1000 osób, które dokonują tego typu transakcji, no bo tak naprawdę to jest po prostu nielegalne. No, Zgodnie z polskim prawem bank nie ma prawa zablokować tego typu operacji. Te operacje to są w pełni legalne operacje, legalny obrót, od tego płaci się normalnie podatki i tak dalej, więc nie widzę powodu, dla którego nie można byłoby tego robić. Oczywiście mówimy tutaj raczej o małych kwotach. No nie wyobrażam sobie, żeby 1000 bitcoinów ktoś ktoś przestał. w ten sposób 1000 bitcoinów wyspieniężał, bo to nie jest odpowiedni model. Tutaj Tak. modelem jest, no tak samo jak Uber nie służy do tego, żeby przewieźć Wycieczki. wycieczkę, całą tak stuosobową wycieczkę z Gdańska przewieźć na przykład do Włoch, tak, na narty. Uber do tego nie służy, tak samo tutaj. Tu mówimy raczej o drobnych transakcjach na nieduże kwoty, które mają po prostu pomóc innym osobom w tym, żeby wejść do świata krypto, zaistnieć. Zwracam uwagę, że to jest w pełni, jeszcze raz, w pełni legalna operacja i operacja, która nie omija systemu. My tutaj nie próbujemy ominąć system, tylko pragniemy po prostu zwiększyć jego wydajność, wydolność. No wiadomo, że jakbyśmy chcieli otworzyć konto w każdym banku i księgować natychmiastowe przelewy, musielibyśmy tutaj mieć tabun ludzi zatrudniony, a tak to mówimy, ok, niech każdy świadczy usługę według swoich możliwości. Na pewno w ten sposób zyskamy i też pokażemy, że no, ciężko nas zatrzymać. Także wszystko w waszych rękach. I startujemy od przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu myślę, że na kwadransie z Kangą będę w stanie podać bardziej dokładną datę. Wiem, że nas dział IT teraz nie ogląda, ale Będzie w widziałem, że sobotę. tam słuchał, więc może nerwowość się jakaś wytworzyła, ale tak, chcemy jak najszybciej. To jest dla nas bardzo ważna usługa. Liczymy, że naprawdę pomożemy w ten sposób wielu ludziom w sposób prosty, uczciwy, to jest bardzo ważne, i bezpieczny wejść do świata krypto bez uciekania się do jakichś spotkań nie wiem, w ciemnej uliczce. Nie? No, dokładnie. No to Łukaszu, ostatnio też uruchomiliśmy drugi nasz produkt, który wiem, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Tak. To może też wspomnij o tym trochę, bo to jest bardzo ciekawe. Kanga Tak. Loan. Muszę powiedzieć, że zaskoczyła nas jego popularność do tego stopnia, że środki, płynnościowe, które przeznaczyliśmy na udzielanie takich pożyczek, myśleliśmy, że one tak wystarczą na 2 tygodnie, powiedzmy, tak? To bezpieczny okres. Okazało się, że chyba w ciągu 24 godzin to wszystko zniknęło i bez żadnej reklamy, tak? Myśmy nigdzie tego nie reklamowali, myśmy to po prostu powiedzieli na kwadransie z Kangą i zniknęło. Podwoiliśmy kwotę, wystarczyła na kolejne tam 30 parę godzin działania. Teraz znowu dokonaliśmy kolejnego zasilenia i podejrzewam, że w sobotę już nie działa. Mam świadomość, że znowu wiele osób chciałoby zapewnić również płynność na tego typu usługę, więc bądźcie czujni, subskrybujcie, dzwoneczek i tak dalej. Follow the news. Follow the news, bo chcemy to uruchomić w taki sposób, żeby każdy mógł zapewniać tę płynność. Jeżeli jest ktoś zainteresowany szczegółami tej oferty, to znowu proszę o kontakt z supportem. Podamy szczegóły. Na początku nie chcemy tego jeszcze tak za bardzo otwierać. Chcemy mieć pewność, że wszystko działa poprawnie i dobrze. Jak na razie faktycznie ludzie są zadowoleni, zarówno ci, co zapewnili płynność, no my jesteśmy zadowoleni, natomiast z drugiej strony osoby, które wzięły pożyczki, też są zadowolone i no, będziemy mieli, myślę, nową usługę dla wszystkich. Warto dodać, że teraz są bardzo preferencyjne warunki. Tak, preferencyjne warunki za udzielenie pożyczki to jest jednorazowa opłata sieciowa w wysokości 2% i płacimy 1% w skali miesiąca, czyli to jest 12% w skali roku. Warunki moim zdaniem rewelacyjne. No, dla kwoty 100 000 złotych to jest około 33 zł dziennie odsetek do zapłacenia. Nie jest to jakaś duża kwota, a pozwala nam na przykład zdobyć środki na zakup kolejnego bitcoina, jeżeli
nie chcemy sprzedawać tego bitcoina, którego mamy. Czyli Tak. jeżeli mam, nie wiem, jednego bitcoina, który jest warty 120 tysięcy, całkiem bezpiecznie, nie bojąc się tego, że coś złego stanie się z zabezpieczeniem. Mam na myśli to, że zostanie to zabezpieczenie sprzedane, gdy jego wartość spadnie do wartości pożyczki, to ten bitcoin, no, myślimy, że nikt w tej chwili nie wieszczy tego, że bitcoin spadnie do 60 tysięcy złotych, tak? Do No, 12 tysięcy dolarów. Już dzisiaj tego czytałem właśnie jakiś artykuł, że już czy zobaczymy bitcoina poniżej 27 tysięcy dolarów, to już jak takie rzeczy piszą, to już znaczy, że pociąg odjeżdża. To Tak. nie jest porada inwestycyjna. w żadnym wypadku. Więc jeżeli tam bitcoina wartości 120 tysięcy wezmę 60 tysięcy złotych pożyczki, no to mogę dokupić w tej chwili połowę bitcoina ekstra i cieszyć się tym, że na tej połówce będę zarabiał więcej niż są te odsetki, koszt pożyczki. Ciekawy To sposób. już jak jesteśmy przy cenie bitcoina, to wczoraj wspominałeś mi o planie B. Mhm. Bo oni chyba po tym stock to flow, tak? Tak, Cały stock to czas. flow cały czas. Ja jestem wielkim fanem, ponieważ uważam, że to jest faktycznie, do mnie ten model przemawia. Mam świadomość, No, że sprawdzał się do tej pory. do No, tej tam pory miał się trochę sprawdzał. odchyłki Teraz ma teraz. bardzo, bardzo mocny odchył. Faktycznie według planu B cena aktualna jest drastycznie zaniżona. Natomiast plan B powiedział, do 2025 roku cena bitcoina osiągnie cenę między 100 a milion. 100 tysięcy dolarów a milion dolarów. No, dosyć duża rozbieżność. Rozbieżność. Tak, czyli między 100 tysięcy a milion jest duża. Niezły spread. Tak, niezły spread, ale ja myślę, że ta kwota będzie raczej gdzieś po środku i to spodziewałbym się raczej tych 300-400, może nawet pół miliona. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Chyba na to grają wielcy tego rynku, tak? No bo skoro BlackRock zgłosił wniosek o ETF, wracamy teraz do początku Tak, naszej klamrów dyskusji. zamykamy. Kurczę, co to znaczy? Co to No znaczy? oni nie robią rzeczy takich sobie w ciemno. No, Przypadkowo, nie? Na pewno nie. Oni takich rzeczy nie robią. no i Sailor, MicroStrategy, Dokładnie, MicroStrategy dokupiło. wczoraj 350 milionów dolarów. Wczoraj, czyli w środę, Tak. 350 milionów dolarów, no można powiedzieć living on the edge, tak trochę hardkorowe To zagranie. tu powiedziałeś dokładnie Living on the Edge, oni mają średnią zakupu gdzieś 29 tysięcy dolarów, także Ale śmiem twierdzić, że oni mają trochę nie tylko lepsze wyczucie rynku, nie tylko lepsze analizy niż my, ale mogą mieć również pewne informacje, które mogą ich upoważniać do tego Tak. typu transakcji. No i proszę, nie? Dokupują, działają, czyli można powiedzieć, że faktycznie ten Bitcoin, ta jego cena powinna dobić. Teraz nie pamiętam, kurczę, ale czytałem, zbliżamy się na koniec tego tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że mamy pierwszy raz od bardzo, bardzo, bardzo dawna Golden Cross na Bitcoinie. No jest jakaś formacja, to ja nie chcę wchodzić w temat. średnia krocząca się przecina China z tą, drugą średnią kroczącą, chyba tam miesięczna z tygodniową. tak, i tam jeszcze są takie ramiona, nie? I ten głowa, nie? Przepraszam, żartuję sobie, ale generalnie faktycznie jest tak, że ta formacja, która się nazywa Golden Cross, jest bardzo często, niektórzy twierdzą, że zawsze, zwiastunem niesamowitych wzrostów. To jest zwykle bardzo, bardzo byczy sygnał. No i mamy, jeżeli Bitcoin nagle gwałtownie nie spadnie nam tam 27 tysięcy dolarów, to będziemy mieli bardzo mocny Golden Cross. No i jak jeszcze to złączymy z tą dominacją Bitcoina, złożymy to z kilkoma newsami, które cały czas Ripple tutaj podgrzewa i się okazuje, że faktycznie się może okazać, że wygrają w sądzie, no to hej, może... No właśnie, co z tym Ripplem? Myślisz, że wygrają? No, w mojej ocenie powinni wygrać, Czytałem, że jest jakiś zdeterminowany, żeby ich uwalić, tak. Tak. No ale na szczęście to nie SEC decyduje, tylko sąd. a wydaje się, że sąd podszedł całkiem poważnie do Racjonalnie. sprawy. Może nawet trochę za poważnie, bo to trwa i trwa, ale oby się nie zamieniło w drugiego Mt. Goxa, tak? Bo to już Tak. zaczyna przypominać takiego Mt. Goxa, ale jakby zapowiedzi z początku tego roku były takie, że po wakacjach powinniśmy mieć finalną decyzję sądu. Co ważne,
w tej chwili już wszyscy mówią, że na pewno to będzie w tym roku. Znaczy, czy to będzie wrzesień, czy to będzie grudzień, to jeszcze nie wiadomo, chociaż wszyscy raczej mówią o tym, że to będzie właśnie okolice września, października. To będzie naprawdę bardzo istotna informacja dla Tak, myślę, że bardzo dużo ludzi czeka na tą informację, no bo to wyznaczy dalszy kierunek kryptowalut całych, tak? I warto dodać, to zawsze na mnie będzie robić wrażenie, że Ripple wydał do tej pory, XRP Ripple wydało $200 milionów, ponad 200 Tak, milionów no, dolarów oficjalnie oni mówią o oficjalnie tym, że tyle wydali, no to na jest sprawy sądowe związane właśnie z SEC-iem. mordercza kwota. Z jednej strony mordercza, ale z drugiej strony Ronaldo tyle dostaje za sezon. Także, także myślę, że wiesz, jak na to spojrzeć, nie? No dla mnie to jest duża kwota. No, nie da się ukryć, że drobne to nie są. No. Drobne to nie są, tak, na waciki wystarczy. Niemniej jednak jak i teraz jeszcze wrócę do tej książki o kryptokrólowej, czyli o Róży Ignatowej, doktor Róży Ignatowej, to pieniądze, które ona potrafiła wydawać, to po prostu były horrendalne i faktycznie, jeżeli ktoś szybko się wzbogaca, to czasami to nie jest dobrze. No i przypomnijmy Bankmana jest, ciągle zapominam jak Bankman Friedman. Friedman czy Bank Friedman. Jakoś tak. No, Szefa FTX w każdym razie Tak. i oni wydawali $30,000 na catering dziennie. Także myślę, że to też skromność, daleko od skromności. tak, no z drugiej strony można powiedzieć, że patrzymy teraz na całą branżę krypto, widzimy, że wiele firm zwalnia pracowników, są spore cięcia. To i dobrze, i niedobrze. Dobrze, bo to świadczy o tym, że te firmy starają się działać rynkowo i nie utrzymują niepotrzebnego personelu. Niedobrze, no bo jednak to świadczy o tym, że mamy jakiś kryzys, ale z drugiej strony powiedział, te takie zwolnienia zwykle właśnie poprzedzają gwałtowne rozwoje, no bo to uwalnia jakąś nowy potencjał, nową energię, większą uwagę zwraca się na to, jak coś się robi wydajnie, żeby to było optymalne. To dobrze. Myślę, że jeszcze chwila i będziemy mieli tutaj znowu kolejny boom. Zresztą chyba wszyscy to czujemy w kościach. Tak. Twitter był dobrym przykładem, nie? No, wjechał tam Musk. No nie powiem, że wszystko potoczyło się tak, jak miało potoczyć. Daleko od tego, ale no zwolnił chyba 80% ludzi, Tak, a Twitter dalej działa. proszę, nie? Czyli byli niepotrzebni. No teoretycznie, może trochę tam zamieszania się zrobiło, no ale faktem jest, no 80% ludzi zwolnionych, a platforma działa, jakieś problemy drobne są, no czyli można było wydajniej. Można. I teraz mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, Łukaszu, takie Słucham. na koniec. Nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio Elon Musk zaproponował walkę w klatce dla Tak, Marka Zuckerberga. Kurde, I teraz kogo obstawiasz? Powiedz mi, jak myślisz, kto wygra to starcie? Bo to jest, myślę, że ciekawy temat. Przyznaję, że jak usłyszałem o tym, to moja pierwsza myśl była taka, że chyba się przesłyszałem, a druga myśl moja była taka, że koniec końców to się skończy na tym, że będą walczyli w metaversie, a ten, kto przegra, dostanie klapsa. To druga moja myśl, no bo nie wyobrażam sobie ich robiących z siebie, nie było pośmiewisko. Nie sądzę, żeby... No nie, przecież Mark się zgodził i zaproponował, że tak, będą walczyć. Nie, no żartujesz. Słowo honoru. Poważnie? Tak. I jest co ciekawe, że niewiele osób wie, ale Mark Zuckerberg ćwiczy jiu-jitsu. A Elon Musk? Nic nie ćwiczy. Znaczy, może coś ćwiczy, ale raczej nic nie związanego z jakimiś tam sportami walki. Także myślę, że z mojej strony no, stawiam Na Marka? dolary przyłożechą na Marka. Zdecydowanie. O kurczę. Że Facebook kontra Twitter. Starcie gigantów. No to PR-owo mocne wydarzenie, chociaż chyba przegrana jest dosyć negatywna. Ale to już mi zaczyna normalnie przypominać te patostreamy wszystkie i tych... No mi to tak przypomina takie dwa psy, co szczekają na siebie przez bramę. A Brama się się odsuwa i psy się odchodzą. Także... Kto wie? Kto wie? No, faktycznie o Elonie ostatnio było cicho, może po prostu szuka rozgłosu, bo on nie lubi, jak się o nim nie mówi. Nie? Tak, zdecydowanie. Tak, mamy już materiału, myślę, wystarczająco dużo. Tak, Zuzia? Mamy. Dobra, to teraz trzeba by coś na koniec powiedzieć. Fakty? Fakty z życia? Kamil, teraz przed nami najistotniejsza część programu, którą stworzyliśmy specjalnie dla tych osób, które uważały, że dajemy zbyt mało
istotnych informacji, takich faktów i tak jak zwykle dzielimy się 2 bardzo istotnymi faktami. Kamilu, może zacznij. No to ja mam fakt związany z mrówkami w 2 faktach. No dobrze. Że na każdego człowieka na Ziemi przypada 1,6 miliona mrówek. 1,6 miliona. Mrówek. A Okej. gdyby zsumować wagę wszystkich mrówek i wszystkich ludzi, to mrówki ważą więcej niż ludzie. O kurczę. I to jest fakt. A ja mam bardzo istotny fakt historyczny. Otóż zapięcie do staników wymyślił Mark Twain. I to jest fakt. I to jest też istotny fakt. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia i zapraszamy na wtorek, godzina 9:30 jak zwykle. Cześć. Cześć. Seashells on the seashore. Powiesz? Powiedz. Prawie jak tuti turum tutu. Tuti turum tutu. Nie, pam param pam pam. Bum, 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 bum. To co? No to już się nagrywa cały czas? Tak, będzie. To bum, cyk, cyk, czarna krowa, biały byk. Ja zawsze mam problem z tym, jak to usiąść, żeby być kolanko odsłaniać, czy nie? Odsłonić kolanko? No będzie na blopersie, słuchaj. Fan klub Kamila będzie zachwycony. Na bank. Już dawno mi nie było, to pewnie tęsknię.